Działasz w Canwie i chcesz dodać swoim grafikom czy projektom trochę efektów? Dzisiaj pokażę Ci, jak z pomocą Blend Image, czyli aplikacji, która znajduje się w Canwie, możesz dodać swoim grafikom naprawdę super trik, gdzie przy minimum pracy otrzymasz maksimum efektu i ta Twoja grafika serio będzie wyglądała, jakby to zrobił profesjonalny grafik. A co najważniejsze, zajmie Ci to mniej niż 3 minuty z zegarkiem w ręku. Cześć, z tej strony Iza. Witam Cię serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie chcę Ci pokazać, jak zrobić fajny trik w formie przeźroczystego napisu z wykorzystaniem aplikacji, która jest wbudowana w Canwę, znaczy dołożona do Canwy właściwie, Blend Image. Jest to naprawdę świetna opcja do miniaturek, grafik promujących produkty, postów. No naprawdę ma to bardzo, bardzo wszechstronne zastosowanie i co najlepsze, naprawdę nie musisz być do tego w żaden sposób grafikiem. Tak naprawdę wystarczy Ci Canva, parę minut i właściwie gotowe. Więc mówię Ci, naprawdę warto zobaczyć, bo jest to efekt piorunujący. Ale nim zaproszę Cię do mojego laptopa, to zasubskrybuj proszę mój kanał, wciśnij dzwoneczek i daj łapkę w górę, żebyś nie przegapił innych filmów, które będą pojawiały się na moim kanale jako triki w Canwie, czy w ogóle jakiekolwiek inne filmiki związane z Canwą chociażby. A teraz jak już to zrobiłeś, to zapraszam do oglądania. Standardowo zaczynamy od strony głównej Canwy. Żeby wejść na tę stronę, należy wpisać www.canva.com i następnie się zalogować do Canwy. Jeżeli nie masz jeszcze konta w Canwie, to należy to konto założyć i jak to zrobić, pokazuję w jednym z moich wcześniejszych filmików, które oczywiście podlinkuję Ci w opisie tego filmu, tak żeby Ci ułatwić znalezienie go i żebyś wiedziała, jak to zrobić. I myślę, że dzisiaj sobie zaczniemy, wiesz co, od... Ja sobie wezmę rozmiar niestandardowy i wpiszę sobie 1920 na 1080 pikseli i utwórz nowy. To będzie taki format jak do filmu poziomego na YouTubie, z tym, że ja nie chcę filmu, tylko chcę mieć stronę. I tak, w pierwszej kolejności dodam sobie tutaj na tą białą kartkę zdjęcia, które będę chciała opatrzyć tym właśnie przeźroczystym napisem. I ponieważ myślę sobie, że może bym stworzyła napis wakacje, to dodam jakieś zdjęcia związane z morzem, może z górami, no i nie wiem, jeszcze jakieś trzecie zdjęcie, żeby pokazać Ci, jak to można zastosować na różnych zdjęciach. Więc dobra, pierwsze co, to klikam w elementy, przechodzę tutaj do wyszukiwarki i wpisuję sobie, a może wpiszę po prostu wakacje. Zobaczymy, co mi się wyświetli. Przechodzę do zdjęć, no i dobra, coś tutaj mamy. Powiedzmy, ja sobie wybiorę te zdjęcie. Moment, muszę podłączyć laptopa. Dobra, już jestem z powrotem. Teraz dodam sobie kolejną stronę, żeby dodać kolejne zdjęcie jakieś. Zobaczymy, może teraz jakieś góry sobie weźmiemy. Zobaczymy zaraz, czy coś tutaj jest, czy trzeba coś samemu wykombinować. Nie, dobra, ja sobie teraz wpiszę góry. I niech będzie, powiedzmy sobie, to zdjęcie. Podoba mi się. No i z czym nam się... Jeszcze dodaję jedną stronę, żeby dodać jeszcze trzecie zdjęcie i może na trzecim zdjęciu dodamy sobie Mazury albo czas wolny. Dobra, zobaczymy. Czas wolny, wakacje, co się wydarzy. No i to też zdjęcie jest bardzo fajne. Podoba mi się. Niech będzie. Albo nie, tutaj widzę fajniejsze. Dobra, moment. Przepraszam, ale to mi się bardziej podoba. Ja w tej chwili korzystam ze zdjęć Pro, ale jeżeli nie masz Canwy płatnej, to możesz wybrać sobie zdjęcia, które są bezpłatne. Ewentualnie jest też taka opcja, żeby przez 30 dni przetestować Canwę płatną i wtedy wystarczy tylko
w momencie, kiedy się rejestrujesz, zaznaczyć, że chcesz tą opcję płatną, ewentualnie tutaj wybrać sobie szablon płatny i w momencie, kiedy będziesz eksportowała sobie swój projekt, w tym momencie pojawi się prośba o opłatę albo o przejście na wersję Pro. No i wtedy sobie przechodzisz na tą wersję Pro, tylko pamiętaj, żeby pamiętać o tym, żeby odpiąć kartę swoją. Dlatego, że jeżeli tej karty nie odepniesz, to po upływie 30 dni opłata zostanie z automatu pobrana. No i wtedy będzie to troszkę bolało kieszeń. Albo i nie, bo jeżeli Ci się spodoba Canva Pro, no to zostaniesz na Canwie Pro, tak? No. Ja jakiś czas temu jeszcze mówiłam, że niekoniecznie Canva Pro jest potrzebna. W tej chwili zmieniłam w 100% zdanie i uważam, że mimo, że Canva darmowa wystarczy nam do jakichś takich prostych grafik i w ogóle do nawet prowadzenia małego biznesu, tak Canva Pro zdecydowanie, ale to zdecydowanie daje nam więcej możliwości, nie tylko samych zdjęć czy czcionek i tak dalej, ale także ma sama w sobie więcej funkcji, które zdecydowanie ułatwiają nam życie i przyspieszają naszą pracę. A przecież po to z tego korzystamy, nie? No właśnie. Dobra, mam dodane już 3 zdjęcia, jak widzicie. No i teraz dodam sobie kolejną stronę, 4. i tutaj dodamy sobie napis. Ja sobie dodaję napis wakacje. Napiszę to wszystko wielkimi literami. Dobrze, mam to dodane, jak widzicie, ale to jest dosyć mały napis. Ja bym chciała, żeby był większy, więc sobie go po prostu rozciągnę trochę. Ustawię sobie go tutaj w górze. Jest ok. Czcionka jest tutaj pogrubiona, ale ja Wam proponuję zawsze, jeżeli będziecie robili tego typu triki, które ja w tej chwili Wam pokazuję, starajcie się wybierać jak najgrubszą czcionkę. I na przykład ja tutaj sobie wybiorę Antona, bo zobaczcie, ona już od razu jest taka gruba. Myślę, że zaraz to zobaczycie. Widzicie? Ja sobie jeszcze trochę to rozteguję. Dobra. I teraz ustawię ją, żeby ona była na środku, między lewym a prawym bokiem. Dobra. Na górze ustawiam ją tutaj mniej więcej tak, jak jest ta kreska. Tak, zaraz sobie zobaczę, a może niekoniecznie. Dobra. Może ją, dobra, czyli nie muszę być na środku, mogę ją dać jednak do tej strony, tak żeby tutaj wszystkiego mi nie zasłoniło, bo tu mi panią trochę utnie na tym zdjęciu, ale nie, ja sobie panią przesunę po prostu. O, dam ją tak, żeby mi ten napis nie zasłonił za bardzo. I tu tego chłoptasia też sobie przesuniemy troszkę w dół. No, bo teraz musimy zdjęcie powiększyć nieco i jest cudownie. No i dobra, mamy napis wakacje już zrobiony, więc w tej chwili wchodzę sobie na elementy i wybieram tutaj ten element podniesienie, czyli to taka jest jak gdyby mgła, cień dookoła literek. Klikam na to i intensywność tego obramowania takiego rozmytego zwiększam do maksa, czyli na 100. Super. Wygląda to mniej więcej tak. Ale teraz ten tekst, kolor tego tekstu zmieniam na kolor biały i wygląda to tak. Przy jaśniejszych zdjęciach takie coś już nam wystarczy. Natomiast jeżeli są troszeczkę ciemniejsze zdjęcie, to ja Wam proponuję ten napis zduplikować 2 albo nawet i 3-krotnie. Mamy ustawione, widzicie? Przy drugim razie już jest ciemniej, a teraz dodam jeszcze raz i będzie jeszcze ciemniej. Bo mimo, że ja tam dałam 100, to jednak nie do końca to był ten odcień tego ciemnego tutaj dookoła, o jaki mi chodziło. No i super, mamy teraz pobrane 3 zdjęcia i 1 napis wakacje. No i teraz trzeba ten napis wakacje po prostu sobie pobrać. Więc klikam udostępnij, następnie klikam na pobierz. Tu trzeba zwrócić uwagę, żeby koniecznie, ale to koniecznie było PNG, bo jeżeli będzie coś innego, to nam przepraszam, mucha mi latała przed nosem, to nam ten trik nie wyjdzie. Następnie wybieramy sobie stronę tylko i wyłącznie 4, bo potrzebujemy sam napis i pobieramy go. Dobra, jest pobrane, więc ja sobie ten napis ściągam tutaj. Dobra, on jest ściągnięty, natomiast to, co jest tutaj, ten napis, który sobie pobierałam, usuwam. I super, mamy to cudownie. No i teraz tak, ten napis znowu chcę troszkę powiększyć, właściwie to powinnam
Wtedy dopiero się ustawiać, a nie od samego początku. No ale wiecie, zrobiłam tak, jak zrobiłam. No i okej, ustawiłam sobie napis w tym miejscu. I co teraz robimy? Teraz przechodzimy na lewy pasek boczny i tutaj, jak zjedziemy troszeczkę poniżej tekstu, marki, przesyłania narzędzi i tak dalej, mamy coś takiego jak aplikację. Klikamy na to i następnie tutaj otworzyła nam się wyszukiwarka i tutaj wpisujemy Image Blender. I interesuje nas dokładnie ta aplikacja. Klikam ją. No i teraz tak, co tutaj powinniśmy zrobić? Do dolnej warstwy powinniśmy dodać tło, na którym ma to zdjęcie, ten napis ma być umieszczony. I mamy tutaj dwie opcje. Albo dodajemy jakiś plik, zdjęcie z komputera, albo zastosujemy sobie zdjęcie, które tutaj użyliśmy. Więc ja sobie zastosuję na przykład to zdjęcie. Jak widzicie, ono nam już tutaj wskoczyło. Następnie tutaj na dole wybieramy górną warstwę, jak gdyby. I też możemy napis, czy to, co chcemy nałożyć na to zdjęcie, wybrać sobie jako plik, który jest na komputerze naszym, albo po prostu zaznaczyć ten napis, który tutaj mamy i go dodać. I zobaczcie, jak to wygląda. Już nam się dodało, tak? No i teraz możemy jeszcze wybrać sobie tutaj różne opcje. Na przykład normalny napis, czyli bez zdjęcia żadnego pod spodem. Następnie takie troszkę, to jest ciemniejsze. Musicie patrzeć tutaj w to dolne okienko, dlatego że jeżeli ja już to dodam do projektu, to już nie będę mogła tego zmieniać. Następnie my korzystamy z tego multi. Możemy jeszcze dodać kolor jakiś podkręcony, na przykład niebieski, żeby ten cień, który jest dookoła literek, nie był czarny, tylko był właśnie w kolorze zdjęcia. Kolorów właściwie zdjęcia, tak? No, tutaj mamy jakieś jaśniejsze, czyli to znaczy, że nam, jak widzicie, zniknęło całe zdjęcie, został tylko kawałeczek wokół napisu. Mamy coś à la screen, czyli zrzut jak gdyby. No mamy trochę tutaj tych możliwości. Ja Wam tego wszystkiego nie będę pokazywała, bo to za dużo czasu zajdzie. No tutaj mamy jeszcze usunięcie zupełnie koloru. Dobra, ale my wracamy do naszego multi. No i tak to się prezentuje, więc ja sobie już tutaj dodaję. Właśnie, zrobiłam błąd. Usuwam, bo ja chcę, żeby mi się to tutaj dodało, tak? Bo ja chcę mieć wszystkie zdjęcia, więc zaznaczam sobie to zdjęcie i dodaję tu. To sobie mogę skasować, co jest pod spodem, a to sobie rozciągnę. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. No i teraz zrobię dokładnie to samo z pozostałymi dwoma zdjęciami. I teraz tak, zobaczcie, zaznaczyłam sobie drugie zdjęcie z tym chłoptasiem na tle gór i potrzebuję podmienić dolną warstwę. W związku z czym wchodzę tutaj na wyczyść sekcję. Mam zaznaczone to zdjęcie z chłoptasiem i znowu klikam tutaj użyj. I jak widzicie, to mi się już tutaj dodało. Wiecie co, ja spróbuję najpierw usunąć stąd zdjęcie, nim to zrobione dodam z powrotem do projektu. Super, udało się. Więc teraz je dodamy tu. No i będziemy mieli też je rozciągnięte. Dobra. No i tak wygląda drugi napis. Ja już nie mogę teraz miejsca tego napisu zmienić. Zrobiłam błąd, no bo tutaj powinnam to przesunąć bardziej w górę, tak? Ten napis. Na przykład tu go ustawić. No ale już trudno. Zrobiłam jak zrobiłam, więc no nic na to nie poradzimy. Dobra, i teraz przechodzimy do trzeciego zdjęcia, czyli tutaj, gdzie pani z panem jadą sobie na rowerkach. I znowu chcemy podmienić dolną warstwę, czyli tło napisu, więc znowu czyszczę sekcję. Mam to zaznaczone, na którym chcę nałożyć napis. Dodaję go i gotowe. No i tutaj jest najmniej fajnie, bo tutaj panu i pani ucięłam głowy. Nastąpiła mała dekapitacja, przepraszam. No i tutaj to dodaję. Więc w przypadku, kiedy są, jak widzicie, ludzie na zdjęciach, trzeba troszeczkę dokładniej to, że tak powiem, wycyrklować, tak, wymierzyć, żeby
No bo jeszcze jak tutaj pani ma buzię fajnie w literce, tak pan jest troszeczkę, wiecie, przycięty na pół. No. Nie zrobiłam tego specjalnie, no ale tak wyszło samo. No. No, także właściwie no, to by było tyle. Mam nadzieję, że ten trik Ci się spodobał i masz już gdzieś tam w głowie jakąś zajawkę tego, gdzie możesz go wykorzystać. A jeśli chcesz więcej takich prostych, ale robiących efekt trików, to przygotowałam dla Ciebie e-booka 40 trików w kanwie dla początkujących. Ale tak prawdę mówiąc, to dla początkujących jest tak nieco na wyrost, dlatego że nawet osoby, które ogarniają już kanwę, znajdą też tam coś dla siebie i na pewno nie raz, nie dwa powiecie: o, serio, da się tak? Gwarantuję Ci to, że na pewno tak się wydarzy. No i tak jeszcze raz na koniec, nie zapomnij o zasubskrybowaniu mojego kanału, wciśnięciu dzwoneczka i łapki w górę, tak żebyśmy mogli ponownie spotkać się w kolejnym filmiku. A teraz do zobaczenia, pa!